1791 roku Polska zrobiła coś, czego do tej pory nie dokonał niemal żaden kraj europejski. Napisała nowoczesną konstytucję, zreformowała własne państwo od zera i próbowała się ratować, zanim było za późno. 14 miesięcy później przestała istnieć. Nie dlatego, że zawiodła, ale dlatego, że próbowała się zmienić, a to niosło za sobą konsekwencje. Wyobraź sobie tę scenę. 3 z największych mocarstw Europy, Rosja, Prusy i Austria, przyglądają się dokumentowi składającemu się z 11 artykułów i dochodzą do wniosku, że ten kraj nie może dalej widnieć na mapie. Konstytucja, projekt reformy. To wystarczyłoby wywołać reakcję, która położyła kres Rzeczypospolitej. To, co tu zobaczysz, to nie jest historia kraju, który po prostu się rozpadł. To historia kraju, który podjął próbę głębokiej reformy i napotkał opór zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz własnych granic. Pozostaje pytanie, jak daleko sąsiedzi są w stanie pozwolić państwu posunąć się w próbie zmiany własnej trajektorii. Polska odpowiedź na to pytanie zajęła 123 lata. W 1791 roku Polska nie była tylko słaba. Ona po prostu umierała. Od XVIII wieku Rzeczpospolita istniała na papierze. W praktyce była rosyjskim protektoratem. Ambasadorzy z Petersburga mieli większą władzę niż sam król. A mechanizm, który to umożliwiał, miał swoją nazwę – liberum veto. Każdy poseł, zupełnie sam, mógł zablokować każdą decyzję. Jeden głos przeciw i wszystko stawało w miejscu. Obce mocarstwa nie potrzebowały armii. Wystarczyło zapłacić jednemu człowiekowi, by wstał i powiedział nie. Rezultat? Wiek celowego paraliżu. Zablokowane reformy. Armia bez pieniędzy. Niechronione granice. I w 1772 roku przyszedł rachunek. Wyobraź sobie, co to znaczy widzieć, jak 1/3 twojego kraju znika na mocy jednego traktatu. Rosja, Prusy i Austria spotkały się w Petersburgu i podzieliły Polskę. Bez wojny, bez skutecznego oporu, tylko podpisy. To był wstrząs, który obudził część szlachty. Bez reformy nie było państwa. Sejm czteroletni, zwołany w 1788 roku, miał być ostatnią próbą. I to on zrodził najbardziej ambitny dokument polskiego XVIII wieku. Ale był jeden problem. Im silniejsza stawała się Polska, tym groźniejsza była dla tych, którzy ją otaczali. Głosowanie nad nową konstytucją pierwotnie planowano na 5 maja 1791 roku. Reformatorzy postanowili przyspieszyć je na 3 maja, stosując starannie zaplanowany manewr polityczny, aby uniknąć obstrukcji ze strony przeciwników. Poprzedniej nocy liderzy reformatorscy spotkali się i zapewnili sobie poparcie dla projektu. Następnego dnia, przy obecności wojsk lojalnych królowi w pobliżu, Sejm uchwalił nową konstytucję. Dokument ten oznaczał głęboką transformację. Wprowadzał trójpodział władzy, znosił liberum veto, wzmacniał rząd centralny, czynił monarchię dziedziczną i brał chłopów pod opiekę państwa. Zainspirowana częściowo przykładem amerykańskim z 1787 roku, była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. W praktyce oznaczało to koniec systemu politycznego, który przez dziesięciolecia był podatny na ingerencję z zewnątrz. I to właśnie był problem. Od 1768 roku Rosja stawiała się w roli gwaranta polskiego porządku politycznego. Konstytucja z 1791 roku całkowicie zmieniała ten system. Caryca Katarzyna II początkowo była zaangażowana w inne konflikty, ale zaczęła działać dyplomatycznie, aby cofnąć reformy. Polski król Stanisław August próbował zapewnić, że nowy porządek nie jest zagrożeniem dla Rosji. Bezskutecznie. Jednocześnie z niepokojem obserwowały to Prusy. Polscy reformatorzy wierzyli, że mają pruskie wsparcie, ale okazało się to iluzją. Dla pruskich przywódców wzmocniona Polska mogła zmienić regionalną równowagę sił. Kształtował się cichy konsensus. Zreformowana Rzeczpospolita była czynnikiem destabilizującym dla sąsiadów.
I reakcja miała nadejść nie tylko z zewnątrz. Konstytucja nie napotkała oporu tylko na arenie międzynarodowej. W samej Polsce część magnaterii postrzegała reformy jako bezpośrednie zagrożenie dla swoich przywilejów. Potężni magnaci straciliby wpływy w bardziej scentralizowanym systemie. Koniec liberum veto i zmiany administracyjne drastycznie ograniczały ich zdolność do kontroli politycznej. W 1792 roku grupa tych szlachciców zawiązała Konfederację Targowicką. Choć przedstawiana jako ruch wewnętrzny, została ona sformowana przy bezpośrednim wsparciu Rosji i ogłoszona formalnie pod jej protekcją. Dokumenty związane z tym ruchem wskazują na silny udział Rosji w jego politycznym przygotowaniu. Przywódcy Konfederacji, w tym Stanisław Szczęsny-Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, poprosili o interwencję wojskową w celu przywrócenia dawnego porządku. W maju 1792 roku siły rosyjskie liczące około 100 000 żołnierzy najechały terytorium Rzeczypospolitej. Armia polska stawiła opór i odniosła ważne zwycięstwa, jak pod Zieleńcami i Dubienką. Pokazuje to, że na początku sytuacja nie była militarnie beznadziejna. Jednak decydujący czynnik przyszedł ze strony przywództwa politycznego. W lipcu 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Decyzja ta jest debatowana do dziś. Jedni widzą w niej próbę uniknięcia całkowitego zniszczenia, inni kapitulację. Efekt był natychmiastowy. Konstytucja 3 maja przestała istnieć. W 1793 roku Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Mimo to historia na tym się nie skończyła. Po drugim rozbiorze podjęto ostatni wysiłek ratowania tego, co zostało z kraju. W marcu 1794 roku Tadeusz Kościuszko stanął na czele Narodowego Powstania. Weteran amerykańskiej wojny o niepodległość przyniósł ze sobą doświadczenie wojskowe i silny ładunek symboliczny. Powstanie zmobilizowało nie tylko szlachtę, ale także warstwy ludowe. Pod Rakławicami chłopi uzbrojeni w kosy zdołali pokonać siły rosyjskie. Epizod ten stał się symbolem narodowym. Przez krótką chwilę wydawało się, że możliwe jest odwrócenie biegu wydarzeń. Jednak sąsiednie mocarstwa zareagowały błyskawicznie. Rosja i Prusy skoordynowały decydującą ofensywę. W październiku 1794 roku Kościuszko został ranny i wzięty do niewoli w bitwie pod Maciejowicami. W listopadzie wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suworowa zajęły warszawską Pragę, gdzie doszło do rzezi ludności cywilnej na wielką skalę, z dziesiątkami tysięcy ofiar według ówczesnych szacunków. Warszawa skapitulowała wkrótce potem. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru. Polska zniknęła z mapy Europy. Król abdykował pod presją niedługo później. W kolejnych latach porozumienia między zwycięskimi mocarstwami obejmowały środki mające na celu pełną integrację anektowanych terytoriów i ograniczenie instytucjonalnych odniesień do dawnego państwa polskiego. Nie chodziło tylko o podział terytorium, ale o całkowite zakończenie politycznego bytu Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 maja 1791 roku przetrwała nieco ponad rok, ale jej wpływ był znacznie większy, niż sugerowałby ten czas. Stała się trwałym symbolem reform, suwerenności i tożsamości politycznej. W okresie, gdy Polska przestała istnieć jako państwo, pamięć o niej była pielęgnowana w kulturze, myśli politycznej i tradycji historycznej. Sami reformatorzy wiedzieli, że ścigają się z czasem. Hugo Kołłątaj i inni ówcześni myśliciele ostrzegali, że bez głębokich zmian kraj nie przetrwa. Historia pokazała, że mieli rację co do powagi sytuacji, ale ujawniła też granice tych reform w obliczu nacisków zewnętrznych i zewnętrznych. Konstytucja nie była jedyną przyczyną upadku Polski. Była jednak jednym z czynników, które przyspieszyli trwający już proces.
zmieniając równowagę polityczną, która podtrzymywała istnienie państwa. Mimo to pozostawiła po sobie potężne dziedzictwo. Idea suwerennej, zreformowanej i nowoczesnej politycznie Polski przetrwała nawet bez terytorium, bez rządu i bez międzynarodowego uznania. I kiedy kraj powrócił na mapę ponad 100 lat później, idea ta wciąż była żywa. To była historia kraju, który został zniszczony za to, że postąpił słusznie i który powrócił do życia właśnie dzięki temu. Jeśli chcesz usłyszeć więcej historii o narodzie, którego nie zdołało złamać żadne imperium, przycisk subskrypcji jest tutaj. Polska niezłomna. Do zobaczenia w następnym filmie.